Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Cieszę się, że mogę tutaj być i od dzisiaj zaczniemy pewien cykl programów na temat środowiska wewnętrznego. Dlaczego ono jest istotne w naszym procesie leczenia, zdrowienia, co to w ogóle znaczy? Zauważyłem, że bardzo wielu praktyków, różnego rodzaju terapeutów, lekarzy z jakiegoś względu trochę pomija ten element, ten aspekt, bądź marginalizuje jego istotę. A jest to bardzo ważne, bo jak wiemy, stan naszego środowiska wewnętrznego w organizmie jest potrzebny dla procesu regeneracji. Jeżeli mamy zbalansowane środowisko wewnętrzne, to ten proces regeneracji może zachodzić. Medycznie używamy takiego terminu homeostaza, czyli balans, tak na dobrą sprawę, wszystko funkcjonuje, przepływa, płynie dobrze. Z jednej strony, pracując z ciałem, tak jak ja to robię w gabinecie, pracując zewnętrznie, usprawniamy przepływ ruchu, długość mięśni, zakresy ruchu w stawach, koordynację, pobudzamy czucie głębokie w mózgu, tak żeby układ nerwowy mógł lepiej funkcjonować, ale nie zawsze przynosi to spodziewane efekty, albo efekty nie są tak szybkie, jak tego byśmy chcieli, jakbyśmy się tego spodziewali, jak tego oczekujemy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że bardzo często nie wspieramy tego procesu balansem środowiska wewnętrznego, czyli nie mamy wsparcia ze strony jelit, nie mamy wsparcia ze strony układu odpornościowego. Jeszcze gorzej jest, kiedy bombardujemy swój organizm różnego rodzaju e, chemikaliami, które wpływają na nasze neuroreceptory, które zaburzają wręcz odczuwanie naszego mózgu, czy w naszym mózgu, naszego organizmu w przestrzeni, tego, co się tak naprawdę w nim dzieje. Dlatego ważne jest dla nas to, żeby poznać zawartość mineralną naszego organizmu, bo jesteśmy zbudowani z minerałów, z miedzi, krzemu i tak dalej, wapnia, magnezu. Te wszystkie cząsteczki mają bardzo duże znaczenie dla tego, jak funkcjonuje nasz organizm wewnątrz i potem jak my możemy na zewnątrz poruszać tym organizmem. To też ma potężne znaczenie dla tego, jak on się regeneruje, jak on się odbudowuje. Następnym ważnym elementem jest zawartość i poziom witamin w naszym organizmie, ponieważ witaminy, jak sama nazwa mówi, są częścią czy tą składową witalną w naszym organizmie. Jak rozłożymy to słowo witamina, to okaże się, że to jest część witalna, która życiowa, nadaje życie poszczególnym tkankom, umożliwia regenerację układu nerwowego, odbudowę, umożliwia odbudowę stawów, umożliwia odbudowę kości i tak dalej, i tak dalej. Każda witamina ma znaczenie dla jakiejś części naszego organizmu, po to zostały stworzone. Tak jest stworzony ten świat. My się składamy z części natury. Te witaminy występują zarówno w pożywieniu, w wodzie, w napojach, które spożywamy. Wszystko ma ogromne znaczenie. Kolejnym elementem są kwasy tłuszczowe, aminokwasy tak zwane, które mają też bardzo duży wpływ na to, jak funkcjonują nasze organy, jak funkcjonuje wątroba, jak funkcjonuje trzustka, jak funkcjonują jelita, jak zachowuje się wchłanianie w naszym organizmie, czy to, co zjemy, tak naprawdę może być wchłonięte, czy nie, i tak dalej. Te wszystkie procesy są bardzo istotne. Z jednej strony wydaje się, że to jest bardzo ogromna wiedza i tak jest. Z drugiej strony to jest niezbędna wiedza do tego, żebyśmy mogli zdrowo żyć, żebyśmy mogli przywrócić balans w naszym organizmie, bo jeżeli pracujemy jednostronnie, to jak najbardziej osiągamy efekty. Ja pracuję już od 18 lat poprzez ciało z człowiekiem, poprzez techniki oddechowe, różnego rodzaju manipulacje mięśni, stawów, igły, cokolwiek. I to przynosi efekty, ale jeżeli to zbierzemy razem, jeżeli możemy razem jednocześnie pracować przez ciało, pracować z środowiskiem wewnętrznym, balansując środowisko wewnętrzne,
plus możemy pracować z naszym umysłem, z oddechem, z relaksacją, z wzorcami myśleniowymi i emocjonalnymi, wtedy osiągamy świetny efekt. Wtedy rzeczywiście ta transformacja, ta zmiana, to, że nasze ciało wraca do balansu, leczymy się, uleczamy, uzdrawiamy, to wszystko ma miejsce. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby te wszystkie elementy ze sobą łączyć. Na koniec dnia, jak zobaczycie po serii tych programów, ta wiedza wcale nie jest taka straszna, wcale nie jest tak rozbudowana, żeby nie była do ogarnięcia. Wbrew pozorom, to jest bardzo proste, to jest bardzo dostępne dzisiaj w naszym świecie. Nie musimy jechać do biblioteki w Rzymie, żeby mieć dostęp do tych informacji. Te informacje są na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich poszukać i w którym momencie. Kolejnym ważnym elementem w tym całym procesie jest diagnostyka, czyli badanie od czasu do czasu, w zależności od tego, jak się czujemy, badanie tych poziomów minerałów, poziomów witamin, poziomu mikroelementów w naszym ciele. Nie robimy tego zbyt często, nie mamy takiej kultury. Poza tym badania laboratoryjne są raz, że bardzo obciążające finansowo, jeżeli chcielibyśmy cały spektrum zrobić, a często też nas odrzucają ze względu na to, że trzeba pobrać krew, zarezerwować bardzo dużo czasu i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to ważne, jest to jeden ze sposobów. Mamy inne sposoby. Mamy możliwość badania rezonansem magnetycznym, kwantum, który jest coraz bardziej popularny, także technika idzie coraz bardziej do przodu i korzystajmy z niej dla nas. Kolejnym rodzajem badania, które jest dostępne, jest badanie z włosa, który zapamiętuje praktycznie cały przebieg naszego życia, w którym możemy znaleźć wszystkie elementy, prawie że od urodzenia, jak to przebiegało. Więc ta technika też jest dostępna, nie jest zabójczo droga i praktycznie jest na wyciągnięcie ręki. Bardzo wiele laboratoriów, zarówno w Polsce, w Anglii się znajduje, które możecie sobie znaleźć. Tu oba te badania zestawialiśmy wielokrotnie z wynikami laboratoryjnymi krwi i one mają bardzo dobrą dokładność, a wcale nie są tak bardzo obciążające i są bardzo dostępne. Więc mamy takie narzędzia, które możemy bardzo szybko wprowadzić w życie, żeby sprawdzić ten poziom naszych minerałów, poziom witamin, mikroelementów i go balansować po to, żebyśmy mogli sobie pomóc. Ten live ma na celu przybliżyć Wam tą wiedzę, ma na celu to, żebyśmy mogli porozmawiać tutaj o tym, żebyście mogli zadawać też pytania, to co Was interesuje. Będę starał się Wam jak najbardziej przybliżyć ten temat, ponieważ, tak jak mówiłem, poszczególne witaminy, poszczególne mikroelementy są bardzo istotne dla procesów w naszym organizmie. Czyli na przykład witaminy z grupy B mają bardzo mają masywny wpływ na to, jak zachowuje się nasz układ nerwowy, jak zachowują się nasze zdolności mentalne, koncentracji, jak zachowuje się regeneracja w naszym organizmie. Ponieważ wrócę do początku, dwa główne procesy, które całe życie nam towarzyszą, naszemu ciału, to jest proces anaboliczny i kataboliczny, czyli rozkładu i budowy. Każda komórka co jakiś czas obumiera i odbudowywana jest nowa w jej miejsce. I tak cały czas przebudowujemy ten organizm. To nie jest tak, że urodziliśmy się z komórkami i one przez całe życie z nami podążają. One się odbudowują i umierają. I to jest cały proces. I jeżeli my mamy odpowiednie środowisko wewnętrzne do odbudowy tych komórek, to odbudujemy zdrowe komórki, odbudowujemy dobrze funkcjonujące komórki. Jeśli nasze środowisko wewnętrzne jest zaburzone, ma deficyty, to nie jesteśmy w stanie, to jest logiczne, nie jesteśmy w stanie odbudować zdrowych komórek, więc budujemy komórki, które słabiej funkcjonują, które są podatne na przeciążenia, które są podatne na choroby, które są podatne na mutacje różnego rodzaju. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy utrzymywali stałość tego środowiska, balans tego środowiska. Dla każdego to jest troszeczkę coś innego, czyli te normy nie są jednakowe dla wszystkich, ale mamy odniesienia.
co w jakim wieku powinno mniej więcej jak funkcjonować, więc wiemy, do czego możemy się odnieść poprzez wiele lat poprzednich badań. Poza tym zachęcam Was wszystkich do bardzo ciekawej lektury Biologia przekonań doktora Bruce'a Liptona, który jest genetykiem, przez wiele lat był wiodącym genetykiem w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie mniej pracuje naukowo w sensie uniwersyteckim, ale nadal pracuje naukowo i on opublikował tą książkę, która totalnie zmienia punkt widzenia na temat biologii, na temat genów. I to, że geny determinują nasze życie, to jest część prawdy, ale nikt z nas nie jest ofiarą genów. To nie jest wyrok. Posiadanie jakiegoś genu to nie jest wyrok. To jest możliwość pewnego rodzaju. I teraz od nas zależy, jakie my środowisko stworzymy wewnątrz siebie, żeby ten gen albo zadziałał, albo nie. To jest tak, jakbyśmy mogli sobie to prosto porównać do pary butów. Jeżeli mamy świetną parę butów, ale nie będziemy o nią dbali, to bardzo szybko ją zniszczymy i będzie wyglądała kiepsko, nie będzie wyglądała wcale dobrze i nie będzie nam się dobrze z nich korzystało. Ale jeśli tą samą parę butów weźmiemy i o nią zadbamy, jeżeli będziemy ją czyścili, dbali o nią, odświeżali, to będziemy mogli z niej korzystać przez wiele lat. I tak samo jest z naszym organizmem. To, że mamy świetny genotyp, to wcale nie znaczy, że będzie nam się świetnie żyło. To, że mamy kiepski genotyp, to wcale nie znaczy, że będzie nam się kiepsko żyło. To tylko od nas zależy, czy my weźmiemy odpowiedzialność za to, żeby stworzyć to wewnętrzne środowisko odpowiednie i zewnętrzne, czy też nie. Także o tym będą te programy. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zostawcie je tutaj w komentarzach. Ja w komentarzu też wrzucę link do książki doktora Bruce'a Liptona, którą polecam, żebyście sobie przeczytali w wolnej chwili. Do zobaczenia.